Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moja matczyna miłość przemierza całą ziemię w poszukiwaniu stworzeń, które potrzebują zbliżyć się do mojego boskiego Syna, i w ten sposób wstawiam się jako matka za każdym z tych ludzkich stworzeń. Nie chcę, aby zaginęła jakakolwiek dusza. Wszyscy muszą uznać, że muszą się zmienić w jakimś aspekcie życia i nie mogą sobie z tym samym poradzić. Wszyscy potrzebują wiecznego zbawienia, wszyscy potrzebują nawrócenia, wszyscy potrzebują boskiej pomocy. Nie osiągniecie żadnego duchowego wzniesienia, jeśli najpierw nie uznacie, że bez Boga nie możecie niczego osiągnąć. Człowiek, który daje dobre owoce, to ten, który wie, że Bóg wszystko widzi i który pamięta, że dobra praca i działanie to wymagania, które musi spełnić, aby utrzymać tę relację, która płynie między boskością a człowiekiem. Nie można dać tego, czego się nie posiada. Dlatego w tej chwili na waszych oczach kształtuje się tak wiele nieporozumień w rodzinach, małżeństwach, miejscach pracy, wśród braci i sióstr, wreszcie w społeczeństwie. Gdy serce nie ma miłości, nie może dać tego, czego nie ma, i tu właśnie wchodzi niezgoda, gdyż bez boskiej miłości obecnej w każdej chwili, brak miłości przychodzi i przynosi ciemność i złość, nieporozumienia, niezgodę i inne postawy, którymi ludzie oddalają się od siebie. Człowiek tej chwili musi współpracować z samym sobą dla własnego zbawienia, ale ku mojemu smutkowi tak nie jest. Społeczeństwo stworzyło istoty egocentryczne, istoty, które stale konkurują ze sobą. Każde z wezwań, które otrzymujecie, jest wszechmocną miłością, która wylewa się na tych, którzy ją uznają. Dzieci, nie powinniście czytać tego słowa, musicie je sami rozeznać i zapytać, gdzie zawiniłem, co muszę poprawić, co powinienem odpuścić, bo trzyma mnie w więzach. Musicie wprowadzić w życie to, co jest konieczne, aby zmienić to, co nie pozwala wam wznieść się, co nie pozwala wam prawdziwie oddać się nawróceniu. Walka między dobrem i złem jest nieustanna, dopóki ludzkość pozwala jej przejść niezauważoną, zło zyskuje. Nie chcecie porzucić ego, które fałszywie utrzymuje was w nierealnym poczuciu statusu. Ten, kto nie poddaje się Trójcy Przenajświętszej, żyje w fałszu, który nie uczyni go lepszym dzieckiem Bożym, dopóki nie spojrzy do wewnątrz. Mój Syn nie wezwał was wszystkich do życia w klasztorze, ale wzywa was wszystkich do tego, abyście zdołali tak bardzo zjednoczyć się z Nim, że każdy żyje wewnętrznie zdominowany przez Bożą miłość i dochodzi do życia Bożą wolą jak w wewnętrznym klasztorze. Mój Syn wezwał was do bycia miłosiernymi, do przebaczania, do niebycia stronnikami niesprawiedliwości, co jest częścią przygotowania Jego dzieci do tego, co będą przeżywać i co niektórzy już przeżywają: prześladowania, męczeństwo. Uczeń mojego Syna jest posłuszny i sprzeciwia się przemocy, ponieważ jest wiernym wyznawcą miłości mojego Syna. W tej chwili prześladowanie chrześcijan nie jest ukryte i Kościół mojego Syna, mimo to, wiedząc, że już to ogłosiłam, musi podnieść swój głos i modlitwy za tych, którzy cierpią ten obecny ucisk. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, zły ściga moje dzieci, tych, którzy dążą do jedności, właśnie dlatego, że w rozłące znajduje swoje zadowolenie i to prowadzi go do wzrostu. Zło nie może zniszczyć dobra i co do tego wy, dzieci, musicie mieć jasność, wierzcie w to i chodźcie z tą pewnością. Próby prowadzą was do większego wzrostu i umocnienia, jeśli umysł i serce kierują swój wzrok wyłącznie na boski cel,
który ma was doprowadzić do wcześniejszego zakosztowania nieba. Dzieci, musicie przygotować się do kontynuowania drogi mojego Syna, nie możecie tego uczynić, miażdżąc waszych braci i siostry, ani narzucając swoje upodobania lub to, co uważacie za słuszne. Ci, którzy chcą poznać mojego Syna, muszą go szukać nie tylko w modlitwie, ale ze zrozumieniem, w ofiarowaniu siebie poprzez posłuszeństwo i oddanie się dla dobra swoich braci i sióstr. Moi umiłowani, prowadzę was tak, abyście zareagowali i podjęli stanowczą decyzję, aby nadal być posłusznymi dziećmi, które pragną uczynić ze swojego życia sposób postępowania zgodny z przykazaniami prawdziwego chrześcijanina. Moje dzieci nie są tymi, które uczą nowych sposobów miłości Boga i bliźniego. Prawo Boże jest z góry zawarte w Piśmie Świętym, aby każdy nie tworzył swojego własnego prawa. Znacie to słowo, ale nie wracacie do niego wciąż na nowo, nie stosujecie go w praktyce w waszym osobistym życiu. Dzieci, boicie się uznać, że jesteście nieposłuszni boskim wezwaniom. Gromadzicie skarby dla ziemi, a nie dla nieba. Wasze myśli o bliźnim są najgorsze i najmniej odpowiednie. Dla was zwątpienie nie jest możliwością, lecz prawem, które przyjęliście i dlatego osądzacie, zapominając, że tak będziecie osądzeni. Dlatego wzywam was do nawrócenia. Spędzacie swoje życie oczekując więcej czasu, nie myśląc, że odnośnie zobowiązań społecznych lub rodziny i pracy nie mówicie, oczekuję więcej czasu. Wy tylko każecie Bogu czekać, ufając w Jego miłosierdzie, a to jest wielki upór, głupota i brak szacunku. Już wam mówiłam o tym, co się dzieje z ludzkością, mimo to nadal jesteście zajęci sobą i nie zmieniacie swoich priorytetów. Ludzkość, ofiara własnego rozwoju, doświadczy surowości ucisku narodów, które przygotowały się do walki z dziećmi bożymi w celu ustanowienia religii, w której Bóg nie istnieje, ale w której wolna wola pozwoli każdemu człowiekowi w ramach tej jednej religii żyć zgodnie z własnym sumieniem, właśnie dlatego, że człowiek w tej chwili nie korzysta z sumienia, ale działa z naśladownictwa i uporu. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, niektórzy z was przygotowują schrony na czasy prześladowań i ucisków. A wasze sumienie, wasze myśli i serce, jak się sprawują? Czy będziecie istotami oderwanymi i chętnymi do życia z braćmi i siostrami? Czy będziecie mieli serce mojego Syna, aby widzieć go w swoim bracie? Wprawdzie mówię wam, że człowiek przygotowuje się co do tego, co materialne, a to, co duchowe pozostawia na koniec. Miłość w sercu każdego człowieka jest konieczna do współżycia, aby osiągnąć jedność. Ukochane dzieci, mój Syn wezwał każdego z was po imieniu, a mimo to niektórzy nie wierzą w Boże miłosierdzie i odmawiają Bogu tego, co jest Jego. To będą ci, którzy upadną z twarzą do ziemi i będą opłakiwać swoje nieposłuszeństwo. Wulkany wzniecają się, wylewają i tu właśnie ten człowiek widzi swoją małość wobec wielkiego dzieła Ojca Niebieskiego. Ziemia zwiększa swoje wstrząsy i tu człowiek woła do Boga. Morza spowodują alarm dla stref przybrzeżnych, poziom oceanów podniesie się. Pory roku będą się bardziej różnić, aż siewca nie będzie wiedział, kiedy sadzić, kiedy przygotować ziemię, w obliczu natury wymykającej się spod kontroli. Módlcie się, dzieci, módlcie się za Australię. Módlcie się, dzieci, módlcie się, terror powoduje, że ludzkość cierpi zbyt wiele. Módlcie się, dzieci, módlcie się za Rosję, ona nie przynosi pokoju, lecz lament. Módlcie się, dzieci, módlcie się, bo manipulowanie naturą przez człowieka przynosi niedostatek i brak i nie będziecie mogli pokryć podstawowych potrzeb człowieka.
woda w każdej chwili jest skażona radioaktywnością. Drogie dzieci mojego niepokalanego serca, nadejdzie chwila, kiedy wielkie zimno przyjdzie do krajów tropikalnych, a tam, gdzie zwykle jest zimno, upał sprawi, że człowiek będzie cierpiał. Nie lekceważcie moich słów, ziemi zagraża ciało niebieskie, a człowiek nadal je i pije, jak gdyby nic się nie działo. Nadejdzie chwila, kiedy powiecie, instrumenty, które przekazały wyjaśnienie słowa z wysoka, były autentyczne. Odrzucenie miłosierdzia Bożego jest poważnym wykroczeniem. Pszenica nie będzie zebrana przed dokładnym czasem, ale chwasty będą wyrwane przez boski rozkaz. Zbliżają się poważne choroby, które atakują system trawienny. Nadchodzi choroba, która zaatakuje oczy. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, bądźcie posłuszne boskim prośbom, pozostaję przed każdym z was, jestem waszą matką i kocham was. Powierzcie się mojemu synowi i pozwólcie mi prowadzić was na prawdziwą drogę. Moje błogosławieństwo niech będzie nad wami, Matka Boża.